Proszę powtarzać słowa przysięgi po prostu. Dobrze. Ja, Anna Misiewicz, Ja, Anna Misiewicz, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że na wszystkie pytania że na wszystkie pytania postawione mi w mojej sprawie postawione mi w mojej sprawie odpowiem szczerze i sumiennie. odpowiem szczerze i sumiennie. Przysięgam, Przysięgam, że dochowam tajemnicy dotyczącej pytań i odpowiedzi że dochowam tajemnicy dotyczącej pytań i i odpowiedzi nie będę z nikim rozmawiała, i nie będę z nikim rozmawiała, z wyjątkiem osób do tego uprawnionych z wyjątkiem osób do tego uprawnionych, na mocy decyzji biskupa kieleckiego. na mocy decyzji biskupa kieleckiego. Tak mi dopomóż Bóg Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, i ta święta której Ewangelia, własnymi rękami dotykam. której własnymi rękami dotykam. Amen. Amen. Jak wyglądała kuchnia? Zabałaganiona, zabrudzona, z mnóstwem kubeczków, talerzy, patelni po jajecznicy, garnków przypalonych po mleku. Dużo sprzątania w każdym razie i co tydzień było tak samo. Jedna dziewczynka myła podłogi, druga myła naczynia, trzecia je tam wycierała, układała, ścierała kurze. Tak to wyglądało. 7-latki zatrudnione. 7-latki, tak, tak. Natomiast po pewnym czasie ja z racji tego, że byłam taką grzeczną dziewczynką, można powiedzieć, awansowałam. To znaczy ksiądz zaprosił mnie na górę, zabrał mnie w ogóle od tego sprzątania i powiedział, że będę mu pomagać w liczeniu pieniędzy z tacy. Pamiętam jego buty, bo głównie chyba oglądałam jego buty wtedy. To były czarne, skórzane mokasyny, bardzo cichutkie, gdzie tak naprawdę nie było słychać, czy idzie już po schodach, czy jeszcze nie, czy zszedł po schodach, czy nie. A mówił tylko, że jestem wyjątkowa. Czy on zamykał się w tym pokoju z tobą też? Tak. Dotykał moich piersi. Masturbował się moimi rękami. Całował. Do tej pory, kiedy czuję zapach mleka, nabiera mnie obrzydzenie, dlatego że ksiądz bardzo często pił mleko i pozostawał mi w ustach posmak mleka. Cały czas powtarzał słowo jeszcze, jeszcze, jeszcze. I jak skończył, wychodził z pokoju. I udawał, jakby nic się nie działo. Bałam się tego, czy wróci jeszcze raz, czy na tym jednym razie się skończy na dziś. Bardzo chciałam, żeby się kończyło na jednym razie. Nie chciałam, żeby wracał. Dobrze wiedział, że tego nikomu nie powiem. Ja jestem przekonana, że to nie byłam tylko ja.
Jestem przekonana, że w momencie, kiedy 2. klasa się skończyła i zaczął się kolejny rok szkolny, to tam poszły inne dzieci. To poszły dzieci, które były młodsze ode mnie. Jestem przekonana, że tego było więcej. To jest gdzieś tutaj. To masz skręt, To jest tutaj, to jest ten ale tu budynek. nie ma wejścia na pewno, bo tutaj jest płot i nie ma żadnej bramy. Czyli Więc od od tamtej frontu strony. tych ulic gdzieś. Wysadzę was po drugiej stronie, co? Nie, do domu księdza emeryta, tak? Tak. Księdza emeryty. Tak, tak. Moment, Tomku, dobrze? A co byś chciała mu powiedzieć, gdybyś mogła się z nim spotkać? Chciałabym mu powiedzieć tyle, żeby miał świadomość, że to, co robił, że zniszczył mi życie. Że on w ogóle nie zasługuje dla mnie na miano, żeby powiedzieć mu ksiądz. Dziękujemy. Szczęść Boże. Ja się nazywam Anna Czarna. Mój mąż był się umówili z księdzem. A gdzie mamy iść? Proszę nas zaprowadzić. Dziękuję. Rozumiem. No dzisiaj jest was. Jest. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Anna Czarna. Kojarzy ksiądz? A to mój mąż Marek. Marek. Kojarzy ksiądz? Oczywiście. Możemy usiąść? No właśnie chciałam księdza zapytać, ile ksiądz ma lat już teraz. No dosyć sporo, dziwię się, że Bo ja już w sumie się znamy od jak byłam taką małą dziewczynką, nie? Od 6 lat. Więc to już bardzo długo, a ja mam 39. grzeczna była. Grzeczna byłam, tak? No a teraz na zamieniam się w ucho. Chciałam księdzu spojrzeć w oczy. Proszę księdza jeszcze. Myślę, że ostatni raz. Co czujesz tutaj będąc? Strach. Tak jak każdego dnia, kiedy chodziłam tutaj do szkoły podstawowej. Odkąd to wszystko się zaczęło z księdzem. Strach. I z każdym krokiem czuję coraz większy strach. Nie wiem dlaczego. Przecież jego tu już nie ma, ale... Chciałam zapytać dlaczego. Może mi ksiądz to wytłumaczy. Teraz już jako dorosłej kobiecie i matce. Czasem wziąłem gdzieś niepadane, gdzieś czy pocałowałem, czy coś takiego. No, to nie tylko to coś, to było Gdzie jeszcze to takie? no całowanie takie, jak nie powinno być całowanie. Wie Aha. ksiądz, ja miałam 7 czy 8 lat. Do tego jeszcze inne rzeczy, no dotykał mnie ksiądz tam, gdzie nie trzeba, w miejsca intymne moje. Wie ksiądz, to naprawdę odcisnęło bardzo duże piętno na moim dorosłym życiu. Wtedy ja się mówi, że taki, wiesz, wolność. No mnie Ja też. się zastanawiam nieraz rachunku sumienia. Powinienem nigdy tak nie zrobić, żeby dotykać, prawda? No nie, Tylko nie całość powinien jeszcze. ksiądz. To nie powinien. Nie powinien ksiądz. Jakaś głupia namiętność. No właśnie, No to nie jest- no właśnie chciałam zapytać nie księdza, było bo też. to jest bardzo dla mnie trudne, proszę mi wierzyć, emocjonalnie Tak. bardzo trudne. Nie Natomiast tylko tego było dzięki. dobrze, dobrze.
Tak, spróbował się moimi rękami. Podchodziłam pod tą bramę, spotykałyśmy się tutaj wszystkie pod bramą. Ksiądz nam otwierał i wchodziłyśmy dalej. Wędrowałam po schodach na górę, do tego prawego okna. W tym pokoju było łóżko, jakaś szafa, dywan i to wszystko. Że moje zachowanie nie jest graniem jakiejś roli. W tej chwili tylko często odprawiam się świętego, tu nie ma przecież intencji na co dzień, tylko do tego za te osoby, które często odprawiam się świętego. Nie mówię, że zapadł na miejscu. Żałuję strasznie tego. Ja byłem w szpitalu w Krakowie, to wtedy dokonało się, tak jak na spowiedzi mówię, moje nawrócenie. Od tamtego czasu to już sporo czasu. Nigdy nie dotknąłem już żadnego niego. Ale to mnie usprawiedliwiło. Potem już nie było, to był taki okres jakiegoś. Pewnie przed tym diabeł swoje oczywiście. Ale wie ksiądz jakim kosztem? Proszę, Wie ksiądz jakim kosztem dla mnie diabeł zebrał to żniwo? Wie ksiądz, że ja do tej pory mam koszmary. Wie ksiądz, że ja nie śpię w nocy. Tędy wchodziliśmy co niedzielę do kościoła. Co jest? Nie, w porządku, w porządku. Jakoś ta plebania jakoś mi tak... Ja tu bardzo dawno nie byłam, bardzo dawno. Jakoś mi się tak wszystko przypomniało i tak... Tak naprawdę nikomu, proszę księdza, o tym nie powiedziałam. Cały czas jest to we mnie. Tutaj na tych schodach, gdzie są teraz te choinki, nie wiem, czy to świerki, czy to... Nie, nie jest świerki, to są jałowce chyba. Było robione nasze zdjęcie pierwszokomunijne i tutaj robiliśmy sobie zdjęcie pod tym, z tej strony właśnie kościoła. Też przeżywałam wtedy stres, bo nie wiedziałam, co ksiądz zrobi ze mną, ale zachowywał się jakby nigdy nic. Natomiast ja miałam bardzo duży stres, bo nie wiedziałam jak... Obawiałam się tak jakby jako mała dziewczynka, że na tym zdjęciu będzie widoczne to, że coś jest między nami, jakby to teraz młodzież powiedziała, że coś jest między nami. No, między nami też była jakaś tajemnica na tamte czasy. Oj, przepraszam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jabłuszko, księże. Kanoniku. Na razie, przepraszam. Ale proszę księdza, dlaczego ja akurat? Dlaczego to byłam ja? Już abstrahując od tych innych dzieci. Dlaczego, czy dziewczynek, dlaczego to byłam ja? Może mi ksiądz odpowiedzieć na to pytanie? mnie to może z braku. Podczas tej sprawy mężczyzn się odezwały w pewnym wieku. Ale objawy dzieci z miłości takiej ojcoskiej się ujawnił trochę, a potem proszę
coś przerodziło w ten, no, po prostu poczuł taki fizyczny jakiś. Masturbował się ksiądz moimi rękami, proszę księdza. To jest trudne tam, trudne. Co to robisz? No czemu pani z tym wcześniej przyszła, że się dopiero coś tam. Bo się bałam, bo nie miałam na tyle odwagi. No ale pani była dorosłą osobą. Tak, byłam dorosłą Łatwiej osobą. byłoby to mieć, podejść do tego, kiedy byłem jeszcze w stanie następnej starości. No ale co by ksiądz wtedy zrobił? Jaka to jest różnica według księdza? Czy to byłoby 20 lat temu, czy to jest teraz? Czy jakoś wynagródził, prawda, ta najmniej możliwości. Ale to Mówi ksiądz o pieniądzach? nie, Tego nie wynagrodzi żaden pieniądz, proszę księdza. To jest w środku. Dzień dobry. Ksiądz Jacek. Tomasz Sekielski. No właśnie. Robię o poprzedniego chyba, Jan ksiądz. Robię materiał. A co? No niedobrze. Dlaczego niedobrze? Dobrze, ale co się stało? No nie, nic. Dzisiaj właśnie się przyznał do wykorzystywania seksualnego 8-letnich dziewczynek. Kto? Ksiądz Jan Przecież on jest emerytem. przyznał się do wykorzystywania, kiedy był tutaj proboszczem. No ale to co mu się stało? Coś z głową teraz? No, Nie, spotkał się z ofiarą. no Boże. A przyszedł moment taki, czegoś takiego, jak to nazwać, nie wiem jak to nazwać, że uległem, no dziewczynki akurat, bo przecież nigdy nie podobał mi się kupiec jakiś, prawda, w życiu. Pewnie było ich więcej, nie? Nie byłam tylko ja i Monika. To znaczy, to nie było takiego zjawisko takie powszechne, że mnie wcześniej zapraszał, wcześniej wykorzystywał, ale kilka jeszcze tam był, ale nie wiem już kto tam. Tak jak pani powiedziała, pan był niesprawiedliwy, tej sprawiedliwości się boi. I słusznie. I słusznie, że się ksiądz boi. Bardzo się boi. Ja też, jakbym była na księdzu miejscu, to też bym się bała. Strasznie, strasznie. Mogę przeprosić panią to za mało, ale choćby to skromne przeproszenie z mojej strony, jeżeli pani nie może ode mnie przeproszenia chociaż przyjąć jakieś pan pozwoli, że rękę pani pocałuje. Nie. Przyjmuję przeprosiny, tak, ale nie, może nie. Jak można do małej dziewczynki 8-letniej mieć popęd seksualny? To jest zboczenie. No. To jest zboczenie. To jest zboczenie, no to po prostu... Ja przecież tu uczę w tej szkole. Dzieci uczę, nie? Te dzieci uwielbiają księdza. Ksiądz jest dla nich. Ksiądz jest jak gdyby, no jak jest kimś, kto, jak Pan Jezus, nie? I one wiedzą o tym. I tak powinno być. Czy Pan Bóg, czy Jezus Chrystus zabierał się za małe dzieci? No chyba czegoś księdza uczyli przez ileś lat na tych studiach, prawda? Przepraszam, ale ja muszę wyjść. Marku, jak możesz, bo się już bardzo zdenerwowałam. Proszę księdza, ja mam nadzieję, że Pan Bóg księdza osądzi prawidłowo i dobrze. Z Panem Bogiem.
To proszę żałować. Proszę żałować. Nie byłam w stanie już dłużej wysiedzieć. Bardzo dobrze. Nie, wystarczy Nie byłam wszystko. w stanie. Ania, Naprawdę. kurwa, byłaś tak jedna, że naprawdę dziewczyno. Uwierz mi, kurwa. Wiedziałam, że nie byłam sama. Wiedziałam. Tylko się domyślałam, ale nie to potwierdziło, że nie byłam sama. Zobacz jaki gnój. No. Zobacz jaki gnój. Gdybym przyszła do niego wcześniej, jak jeszcze był na parafii, to on mnie chciał zapłacić? Żebym milczała? A biskup już wie od Marii? Nie, jeszcze nie. Przyjechaliśmy na razie tutaj. Będziemy, To będzie z biskupem, nie? będziemy zgłaszać, tak. Tak, oczywiście. Musimy podjąć decyzję, czy idziesz sama, czy znowu będzie towarzyszył ci Marek, nasz producent. W trakcie wizyty u księdza był Marek, bo chciałaś mieć wsparcie i nie chciałaś iść sama na tę konfrontację. Marek przedstawił się jako twój mąż. Tak. Czy dzisiaj chcesz, żeby też z tobą szedł? Myślę, że tak, dlatego że obecność Marka w czasie konfrontacji z księdzem była mi, no w ogóle jest nieoceniona. Była bardzo potrzebna, ja się lepiej czułam, wiedziałam, że mam wsparcie, wiedziałam, że ktoś jest obok mnie i to było dla mnie szalenie ważne, więc jeżeli może też dziś iść Marek ze mną, to będzie fajnie. Marek oczywiście postara się też zarejestrować to spotkanie, żebyśmy mieli dowód na to, jak przebiega taka rozmowa. A propos formalnych takich spraw, od razu to powiem, że chociaż pani chce złożyć zeznania w sprawie, nie? Znaczy ja jestem pierwszy raz u księdza, więc ja nie wiem, co się w takich sytuacjach Już pani robi. powiem. Ja potrzebuję po prostu takie Ja po prostu chcę zgłosić to i to sprawę. wszystko. Jasne. Tak, zgodnie ze swoim sumieniem chcę po prostu zgłosić. Z tym, że powinniśmy to Dojrzałam do zrobić. tego, Tak, dorosłam do tego, tak. już jest Zmierzam czas. do tego, że powinniśmy być w zasadzie sami, prawda? Bo to jest mąż, rozumiem? Tak to mąż, tak, Aha. tak. No, przy takich zeznaniach. Pod względem formalnym zazwyczaj tak to jest, nie? Rozumiem. Poza przysiężeniem. Może i dla pani swobodniej też i dla nas też jakoś tak. Wie ksiądz, dla mnie nie będzie swobodniej. Dla mnie to jest zawsze olbrzymi stres i stres, Dla który... nas jest po prostu pewna swoboda, bo czasem Rozumiem. przy interwencji jakiejś, prawda? Tak, I wie Marku. pan, dobrze by było, jakbyśmy byli sami po prostu przy składaniu tych zeznań. Marek został wyproszony, dlatego że przepisy kościelne są takie, że muszą być tylko 2 osoby, czyli ofiara plus ksiądz delegat. No i złożyłam zeznania, podpisałam, naniósł poprawki, jeżeli coś było nie tak, podpisałam i procedura ruszyła.
Będę składał zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złamania zakazu sądowego, zakazu dotyczącego pracy z dziećmi oraz popełnienia wykroczenia przez proboszczów, którzy nie sprawdzili, czy osoba, która ma pracować w trakcie rekolekcji z dziećmi, nie została skazana za przestępstwo pedofilskie. Jest taki obowiązek. Jest on egzekwowany, jest to ścigane z oskarżenia publicznego. No i wreszcie będę chciał, żeby prokuratura wyjaśniła, jak to się dzieje, że przełożeni, którzy przecież wysyłają na rekolekcję tego akurat księdza, albo wyrażają na to zgodę, wiedząc o tym, że wyszedł z więzienia, bo przecież nie spadł z nieba generalnie i wiedzą, za co siedział, na takie rekolekcje go wysyłają. Czy polski Kościół wywiązuje się z tego obowiązku, żeby tę sprawę wyjaśnić? Jeżeli ktoś rzeczywiście, ale tak uczciwie i na bieżąco obserwuje prace, które dokonują się w samej konferencji episkopatu i wokół konferencji episkopatu, to ewidentnie zauważy cały proces wysiłku, który trwa od ponad 10 lat. Okazało się, że ksiądz dotykał dziewczynki. Rozumiem, tam, gdzie nie powinien. Tak. To było wszystko na lekcji. Dzieci miały 7 lat. Tak. Lekcji religii. Mieliśmy kolorowanki i kolorowaliśmy Jakieś religijne takie rzeczy. Maryję czy coś innego i ja spytałam się, czy tak mogę tych kolorów użyć. Pamiętam, że ksiądz koło mnie usiadł, no i zaczął mnie dotykać. Mówiąc mi coś tam o tej Maryi, zaczął mnie po prostu dotykać. Nie mogłam się ruszyć. Tylko słuchałam tego, co on mówi. Rozumiem, że to nie tylko była kwestia kolan, głaskania, tylko Nie. tych najbardziej takich... Intymnych miejsc. Rozumiem. Tutaj. Dobry. O, witam mecenasie. Nowak Artur. Tu były 3 osoby pokrzywdzone i tak, 3 osoby i w stosunku do każdej z 3 osób te czyny były kilkakrotnie powtórzone. Czy takie osoby, jeśli im się udowodni, że dopuściły się takich czynów, zostają wydalone z stanu kapłańskiego? W tej chwili z własnego doświadczenia mogę powiedzieć tak, że w każdym przypadku, który zostaje zgłoszony, natychmiast taka obowiązuje bardzo ściśle ustalona już modelowanie jako procedura, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo to jest po paru latach doświadczeń. Zawieszenie księdza w czynnościach, podjęcie badań na terenie diecezji plus zgłoszenie do prokuratury, jeżeli miało miejsce przestępstwo. Pojawił się pan Ksiądz. ksiądz. Wydawał się bardzo miły i sympatyczny. Na początku całego tego spotkania okazało się, że no tak, że oni się strasznie przejmują, że to już jest odsunięte. Sami zajmą się sprawą. Pod tytułem wyciągną konsekwencje. Tylko jak my się o tym dowiemy? Jak my to, czy ja mam wpływ, mam wgląd do tego, tak? No i co? No i się dowiedzieliśmy, że nie. Nie mamy żadnego wpływu. Że nie mamy i że się o niczym nie dowiemy. I to jest ich wewnętrzna sprawa. Jak on zrozumiał, że my nie odpuścimy i chcemy wiedzieć i zaczęliśmy nabierać, że my chcemy wiedzieć, nie zgodzimy się na to, to zmienił się ton rozmowy. No przecież zamknięte, kurde, wszystko było zamykane. To już w tym momencie usłyszeliśmy, że musimy się liczyć z konsekwencjami naszych działań, ponieważ występujemy przeciwko instytucji Kościoła. Musimy się liczyć ze sprawą w sądzie, bo krzywdzimy człowieka. Anna z księgi Samuela, która rodzi przyszłego proroka, idzie z nim do świątyni jerozolimskiej. Czego nas uczy ta postawa Anny? A nauczy nas tego, żeby to, co Bóg daje, a Bóg daje kobiecie, Bóg daje rodzinie dziecko, iść i ofiarować Panu. Po to, żeby sobie przypomnieć na nowo prawdę i to sobie Anna chce przypomnieć, że dziecko nie jest jej własnością. Że dziecko jest własnością i darem Pana Boga.
Dobry. Dobry. Ja mam dokumenty dla księdza kardynała Nycza, tylko nie wiem, jak mi je przekazać. No, no zostały, że to za tydzień dopiero kardynał. Za tydzień dopiero będzie? Aha, wyjechał gdzieś. Nie, to tak za bardzo nie mogę. To wyślę pocztą może. A jest sekretarz jakiś jest? Nie, Księdza... też za tydzień. Za tydzień. Dziękuję bardzo. Pierwsza sprawa to wpłynęło pismo od pana Nycza. Przepraszam bardzo, że tak będę się wyrażał. Mówimy o kardynale Nyczu. O panu kardynale Nyczu. Jakoś trudno mi to przechodzi przez usta. To widziałem jego poręczenie za pana księdza Darka Olejniczaka. I ja w pewnym momencie, że był internet, zacząłem szukać, co się z tym człowiekiem dzieje. I okazało się, że ten już w tym momencie oskarżony trafił na inną parafię. W okolicach Warszawy. Na parafię? Tak, do pracy z ministrantami. Do pracy z ministrantami. Tak. Co z takiej sytuacji zrobić? Udaliśmy się do tego naszego prawnika. On mówi, słuchajcie, trzeba złożyć w sądzie na następnej rozprawie zabezpieczenie. Zabezpieczenie w postaci tego, żeby miał zakaz pracy Z dziećmi. I co, zrobiliście to? Tak. Na szczęście przy tej rozprawie sąd przychylił się do naszej prośby i nałożył zakaz kontaktu z nieletnimi. zakaz pracy z dziećmi. A jaki był wyrok? 2 lata 3 miesiące dostał, plus jeszcze wystąpiliśmy o to, O zakaz kontaktu. o zakazy kontaktu, ale żeby miał zakaz pracy z dziećmi. Dożywotni zakaz pracy z Sąd dziećmi. uwzględnił ten wniosek. Sąd uwzględnił ten wniosek i to było w sentencji wyroku. I co, on poszedł odbywać karę? Orientowałeś się może, co się z tym człowiekiem dzieje? W tej chwili? Bo rozumiem, niedawno wyszedł. Znaczy jest dalej kapłanem, znajduje się w ośrodku misyjnym jako kapłan bez przydziału. To jest ośrodek misyjny, Redemptoris Mater. Więc mam taką obawę, że czeka na to, żeby go wysłać na misję. W Polsce mam nadzieję, że jednak ten zakaz pracy z dziećmi w ośrodkach opiekuńczych i w ogóle zbliżania się do młodzieży będzie utrzymany. Tak? Oto słowo Pańskie. Dobrze, zapraszam wszystkie dzieci, które dzisiaj ukaże. Spróbujemy przeprowadzić taką homilię dialogowaną. No nie będzie na ocenę. Chcę troszeczkę z Wami porozmawiać. Chodźcie tu bliżej. Na dywan, jest trochę cieplej. Dobry. Chodzi mi o księdza Olejniczaka. Ale go tutaj nie ma. No przecież jest tutaj na stronie diecezji, że jest tutaj. No i co z tego, że jest? On jest wędrowny. W jakim sensie wędrownym? Wędruje? W jakim sensie pan pyta? Po pierwsze gratuluję Wam, bo Wasi rodzice, opiekunowie znaleźli czas i zmobilizowali też Was tak pozytywnie, żeby tutaj przyjść do kościółka. Znalazł pan na stronie księdza Olejniczaka, co pan chce od księdza Olejniczaka? No i co, chciałbym się go spytać po prostu, jak to jest, że ma dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Zaraz mogę pani pokazać wyrok, a jeździ po rekolekcjach. Proszę pana, na pewno nie jeździ po rekolekcjach. To zaraz pani pokażę. Proszę pana, na pewno nie prowadzi rekolekcji dla dzieci. Abyście wiedzieli o tym, że prowadzi? Na własną rękę jest możliwość, żeby on pojechał sobie sam gdzieś? Na pewno nie. Anioł został posłany, pamiętacie tę scenę z Biblii? Kiedy został posłany anioł Gabriel do Maryi. I mówi do niej, kiedy ona krzątała się w tym domku swoim w Nazarecie, mówi: raduj się, Maryjo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, jest wielką łaską dla mnie, że mogę być pośród Was. Chciałbym zaśpiewać jedną pieśń adwentową. Jeżeli ją znacie, możecie się włączyć. Nadchodzi Pan, przyodziany w blask, przepasany mocą, obleczony w chwałę. Chodźmy przez Dariusz. Ten budynek? Czy tu? Od przodu. Czy prawdopodobnie przed sprawami? Ale nie przed przestrzelami.
Tędy w lewo. Widzieliście, że wchodzimy między budynki. Tak, tutaj, tak. Że się nie zachwieje, Twój tron niewzruszony, gdyż jest on wieku. Dzień dobry, ksiądz Dariusz. Z kim rozmawiam? Ja jestem dokumentalistą. Mam pytanie, dlaczego ksiądz mamy zakaz sądowy? Przepraszam, to... Przepraszam, otworzył mi zamknął. Ale gdzie jest? Jest, wiem gdzie. Ale gdzie? To jest tutaj to wejście? Tam gdzie poszedłem. Bo on ma jakiś pokój, tak? To jest na parterze. W pokoju, tylko że się zamknął na klucz, więc no, pewnie nie otworzy, ale... Panie przerwi. Tak, księdza Dariusza Olejniczaka. A, tutaj, szczęść Boże, jest u nas, on prowadzi teraz rekolekcję. Nie, zamknął się w pokoju. Aha. Bo on ma wyrok prawomocny za molestowanie 7-letnich dziewczynek. Tak? I dożywotni zakaz kontaktu z dziećmi, wychowywania, nauk religijnych i tak dalej, a tu prowadzi rekolekcje. Chcieliśmy z nim porozmawiać, czy jego przełożeni o tym wiedzą i na jakiej on tutaj jest w ogóle zasadzie. Ja tam pójdę i zapukam jeszcze do niego raz. Ale bo tam mamy rekolekcje, tam dużo księżyc, on nie otworzy. Podejdzie tu proboszcz na chwilę, co? Podejdzie tu proboszcz na chwilę. Czy ksiądz proboszcz? Dzień dobry, Tomasz Sekielski. Bo chodzi mi o Dariusza Olejniczaka. Dzień dobry. On ma wyrok prawomocny. Dariusz Olejniczak i ma na zawsze, poza tym, że był skazany na 2 lata, ma... O kim pan mówi? O Dariuszu Olejniczaku. O księdzu tak. Dariuszu Olejniczaku? Zatem to u nas teraz rekolekcja. Co to jest za wyrok? Za molestowanie 7-letnich dziewczynek. Co ty powiesz, człowieku? Nie mówię poważnie. Tutaj jest I tutaj jest na zawsze, względem oskarżonego, na zawsze środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu nauczyciela oraz wykonywania działalności związanej z wychowaniem, edukacją oraz opieką nad małoletnimi. Byłem w Malborku, on niedawno był w Malborku i miał specjalne nauki dla dzieci w ogóle. Ważną sprawę dla prowadzi, przepraszam. To jest sekundkę, dobra? Ważną rzecz. Ja zaraz panu... Nie, bo jest pytanie, dlaczego przełożeni jego mu na to pozwolili? Przecież to nie jest tak, że ksiądz sobie wyjeżdża. Łukasz, Kończymy tą rozmowę. Dzięki. chodź na chwilę, bo mam ważną sprawę. Później jeszcze porozmawiamy, dobrze? Ale z kim porozmawiam? Przepraszam. Z kim? A z kim? Panie, księże proboszczu, tylko ja mam pytanie jedno. Jaki jest tryb, że taki człowiek przyjeżdża na rekolekcję? Tylko tego chciałem się dowiedzieć. Jaki jest tryb? Dzięki. Gdzie ten? Ale z kim później mogę porozmawiać? Może pójdziesz go zapytasz, czy by nie powiedział przed kamerą. A czy wydaje mi się, że nie może? Tyle co zrozumiałam, tylko tak w przejściu, że nie może. I nie wiem, czy nawet się nie skończy to tak, że może już stąd wyjedzie. Jeszcze dzisiaj. Pan nagrywa, straszne hieny jesteście. Nie hieny, księże proboszczu, no jakie hieny, no przyszliśmy grzecznie, żeby... Grzecznie? Czepia się pan księdza, Tak, ponieważ się w więzieniu. Tak? tak. Ma zakaz głoszenia słowa do dzieci, spotykania się z dziećmi. Tak. Tutaj nie ma żadnych dzieci. Nie wiedziałem o tym, że ten ksiądz coś takiego... Byłem w Malborku, gdzie ksiądz Dariusz miał rekolekcję tylko dla dzieci. Tylko. Mam pokazać nagrania? No, może ty będziesz księdzem, chociaż dzisiaj to nikt nie chce być księdzem, no to w ogóle księża teraz to mają przepukane, tak? Złą opinię i w ogóle wszyscy są chorzy, niedobrzy i najlepiej pozamykać zakona psychiatrycznych. Albo wyspowiadać i rozstrzelać, o. To jest taka najlepsza metoda. Jestem psychologiem i w swojej pracy mam kontakt z osobami, które w dzieciństwie zostały wykorzystane seksualnie przez duchownych.
Napisaliśmy z mężem książkę na temat pedofilii w kościele i nie ukrywam, że temat był dla mnie na tyle ciężki, że po napisaniu tej książki byłam tak zmęczona tym, że zwyczajnie poczułam, że nie dam rady więcej znieść. Także dla mnie, jako dla psychologa, jest to bardzo obciążające. Nie wyobrażam sobie, jakie to musi być trudne dla ofiar, które tego doświadczyły. A jak znosisz to, że twój mąż tak bardzo angażuje się w pomoc ofiarom księży pedofilów? Nie, to w ogóle nie. Nie, no dawaj, no już jak już zaczęłaś, no to... Kurwia mnie to! No właśnie, no to powiedz o tym, jak cię to wkurwia, no. Nie, Tomek, na grząski grunt. Wiem, To że... będzie nie- ale nie, sama nie. zaczęłaś. Nie, sama to zaczęłaś. Nie, Ty bo się zaczęłaś. rozwiedziemy, no co ty? Jak... Przyjmiesz mnie? Proszę bardzo. Nie odpowiem ci na to pytanie. Odpowiem ci, jak wyłączymy kamerę. Ale dlaczego nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie? No bo to by pokazało dysfunkcję naszego małżeństwa. Wkurza cię to, że Artur tyle czasu poświęca tej sprawie. Wkurza mnie to, że to jest jego kolejne uzależnienie. Masz wrażenie tak, że... Tak, mam wrażenie, że stracił granicę. Mhm. Że bardzo chce gdzieś tam pomóc, ale zapomniał o tym, co się dzieje u niego w rodzinie. Ale to jest też sposób radzenia sobie z rzeczywistością, jego sposób radzenia sobie z doświadczeniami, jakie go spotkały w dzieciństwie. Dlaczego w ogóle zacząłeś zajmować się od strony procesowej, od strony prawnej sprawami ofiar księży pedofilów? Sam jestem ofiarą księdza pedofila. Ten człowiek, który mnie skrzywdził, był przyjacielem rodziny. Ja byłem zafascynowany nim bardzo mocno. Pamiętam, to były stare czasy. Miał jakiegoś takiego malucha, wywoził mnie za miasto. Wypytywał o masturbację, przytulał, gdzieś tam dotykał, nie? Jak byłem mały, to mi do głowy nawet nie przyszło, żeby po prostu powiedzieć mojej mamie, że coś takiego się stało. No bo nas ksiądz był traktowany jak król. Nie? A ile miałeś lat w ogóle wtedy? 11 lat. A potem był drugi ksiądz, bo to nie jest jedno takie moje doświadczenie. Ten ksiądz już nie żyje. Jeździliśmy do Stadnik, to jest taka miejscowość, jak się jedzie na Zakopane z Krakowa. Tam był taki zakon Sercanów. I poznaliśmy księdza z tego zgromadzenia w Krakowie. Taki ksiądz Franciszek. On kupował nam piwo za $, w Peweksie, czekolady generalnie, dawał nam jakieś pieniądze. No i nad ranem przychodził i wkładał nam ręce po prostu i dotykał krocza. No ludziom trudno zrozumieć, że jak jesteś takim nastolatkiem, robi to ksiądz, się zastanawiasz, może to są jakieś żarty po prostu tylko, nie? Generalnie. Fokusowanie tylko wszystkiego na Kościele do niczego nie doprowadzi. Bo też jest to ta grupa, która powinna być przykładem dla innych, gdzie powinna Naturalnie, być czystość że 100%. autorytet i czystość to jest wszystko wyzwanie stałe. Natomiast ono lekceważy istnienie grzechu pierworodnego. My uważamy, że na tym świecie da się wprowadzić raj, a tego nie będzie. Powiedz mi, czy Kościół w ogóle chce z tobą współpracować? Czy udostępniają ci dokumenty? Jak to wygląda? Nie, w ogóle generalnie nie chcą rozmawiać, nie zawiadamiają o żadnych terminach. Znaczy, generalnie ja zawiadamiam w ogóle kurię, jeżeli życzy sobie klient, bo uważam, że to nie ma sensu. Cześć, witam. Co, będziemy sobie powoli, że tak powiem, zbierać, nie? Zimno trochę jest, się tam ogarniemy, przygotujemy. Jak podróż? Powiem szczerze, nie spotkałem przypadku, a naprawdę miałem kontakt z ponadsetką pokrzywdzonych, z kilkudziesięcioma z nimi współpracowałem w tej przestrzeni tego sądownictwa kościelnego. Nie spotkałem się z przypadkiem, żeby taka osoba została poważnie potraktowana, żeby ją spytano, czy potrzebuje jakiejś pomocy. Coraz więcej jest tych procesów. W samym sądzie okręgowym w Bydgoszczy jest w tej chwili chyba 2 czy 3 pozwy. Złożone normalnie cię rozpoznają, nie? Te sprawy, nie?
Tego jest naprawdę więcej. Nie? Mariusz na pewno też dalej pociągnie to, co? Tak, no też no, to jest sprawa taka, wiesz, nie? Bo on generalnie jest po wyroku, tam już prawomocnym, karnym, kasacja jest ujęta, nie? I wiesz... No to też pokazuje po prostu, jakie to jest. No, sąd powszechny ustala winę, daje karę bezwzględnego więzienia, a sąd kościelny klienta uniewinnia tego księdza, nie? Po prostu. No a ja w moim kanonicznym nie jestem stroną w sprawie. Urodziłem się w takiej niewielkiej miejscowości w Kartuzach na Pomorzu. Kiedy miałem 13 lat, zostałem po prostu zaproszony przez mojego spowiednika, księdza Andrzeja, w czasie spowiedzi na plebanię. Tutaj z tyłu jest ten konfesjonał, w którym Srebrzyński namówił mnie na to, żebym przyszedł do niego. To właśnie tutaj. Jest tu presja tego obrazu, presja sądu ostatecznego, tego, że się nie odmawia osobie duchownej, księdzu. A skąd mogłem wiedzieć, że to potoczy się tak dalej? Nie wiedziałem tego. Gdybym to wiedział, nigdy bym tutaj nie przyszedł. Pamiętam tylko, jak przyszedłem pod plebanię. Kiedy wszedłem do środka, zamknął za nami drzwi, zakluczył je na klucz. Ja usiadłem na kanapie. Przysiadł do mnie z prawej strony i miał wówczas takie wahadełko i mówi: ja chcę zobaczyć, czy twój brzuch też jest zdrowy, tak? I położyłem się wtedy do tyłu, tak pamiętam, i sprawdzał, czy mój brzuch faktycznie, tak według niego, był zdrowy. Tak samo się rozebrał. Najpierw usunął moje spodnie, tak. Chwycił moją rękę, kazał na siłę przycisnął do siebie i zaczął mi pokazywać, jak mam robić. I ja wtedy nie wiedziałem, co się dzieje właściwie. Za szafą miał papier toaletowy. Nie wiedziałem wtedy, po co. Dopiero kiedy skończył to wszystko, zobaczyłem, po co właściwie go tam przyniósł. Był to mój pierwszy kontakt w życiu z seksem, z doznaniem orgazmu, z doznaniem przyjemności takiej cielesnej. Ja nie wiedziałem, co się właściwie stało. Straciłem poczucie swojej godności, swojego jakiegoś takiego swojego ja. Po tym, jak zostałeś zgwałcony przez księdza, co on ci powiedział? Żebym tego nikomu nie mówił, co się stało. Żebym nie mówił tego nawet na spowiedzi, żebym się z tego nie spowiadał. Kiedy wyszedłem stamtąd, myślałem o tym, że nigdy to się więcej nie zdarzy, ani tam nie pójdę, bo po co? I nagle, kiedy jestem w 8 klasie, Srebrzyński staje się moim katechetą. Od września znowu staje na mojej drodze. Jesteśmy na chórze w kościele, w nowym kościele. Staje przed nami wszystkimi. Mówi, żebym został jeszcze chwilę, bo coś ma do załatwienia, czy coś do zrobienia. Każe wsiąść do swojego żółtego malucha
jedziemy na nową plebanię. Jeszcze krzyż stoi po Srebrzyńskim. Tu stało to łóżko, jeszcze jest materac. Tu ten piec, to było wszystko zastawione zawsze tym. Pierdolę. No. Tu było to przejście i teraz było tutaj wszystko słychać i widać, nie, co się działo, czyli tu nigdy nie było, nie? To jest niemożliwe, żeby księża, którzy mieszkali razem ze Srebrzyńskim po sąsiedzku za ścianą, nie wiedzieli, że do niego przychodzą chłopcy i coś się tam dzieje. To jest niemożliwe. Ksiądz zaprosił mnie i mojego kolegę ministranta do plebanii. Było to pewnej niedzieli pod pretekstem dawania darów, bo wtedy bardzo popularna była pomoc rodzinom. Księża rozdawali dary, które przypłynęły z zachodu. Tutaj na dole były przechowywane te dary różne, co przyjeżdżały z Niemiec, z Ameryki. Ale tu jest strasznie. Tyle lat pajęczyny. Ja pięczę. Jeszcze ten stary regał tutaj stoi, gdzie to wszystko zostało i leżało. Tu było pełno kartonów. Tu są złe duchy. Normalnie, kurczę, wszystko zostało tak, jak było. To, co się tutaj działo. Ja się wierzyć nie chcę. Ciary przechodzą. Szok. Kazał mi się rozbierać, przymierzać, zajmować koszulki, a może ta pasuje, a może ta pasuje, a może te spodnie pasują, a może te majtki pasują, czy coś tam i tak dalej. Był moment, że byłeś nago zupełnie? Tak. To był moment, że ja zupełnie nie byłem tego świadomy, bo to tak szło, po prostu ksiądz prosił mnie o przymierzanie tego wszystkiego i nie wiem, jak to się stało, ale w pewnym momencie ksiądz się pojawił w szafroku. Ja ciut znieruchomiałem wtedy. Pamiętam, że bardzo mnie to zdziwiło. I ksiądz chyba wyczuł to. Powiedział, tylko nic nie mów mamie. Bo inaczej urwie ci pisiolka. Po czym dotknął mi tego pisiolka, że tak powiem. I obmacał mnie. Było to szokujące. Można powiedzieć, że świat dziecka w tym momencie runął. Się posypał. Poszedłem do domu. Powiedziałem to mamie. Moja mama mi nie uwierzyła, ponieważ było dla ludzi w tamtejszych czasach było to do nieuwierzenia. Nie było to po prostu coś, co mogli przyjąć naturalnie, że tak może się dziać. Wyparła. Że tak, wyparła to. I ja po tym fakcie powiedziałem, że nie będę chodził do ministrantów. Nie będę ministrantem. To uczestnictwo w życiu tego kościoła jako ministrant dla moich rodziców, dla mojej mamy było bardzo ważne, więc nie pozwoliła mi na to. I ja automatycznie już to parę miesięcy po tym przestałem jeść. Trafiłem raz, drugi, trzeci raz do szpitala. Wpadłem w anoreksję. I było tak, że ksiądz się pojawił na kolędzie u nas. Ten sam ksiądz Srebrzyński. Kazał mi paść na kolana i przyrzekać na krzyż, że będę jadł. Natomiast nie powiodło się jakoś tam, może to nie skutkowało. Ja dalej przyrzekłem, ale dalej czułem wewnętrznie, że muszę przeciwko temu ja się jakoś przeciwstawić. Spowodowało też to takie bardzo krytyczną sytuację, bo ja miałem zanik mięśnia sercowego, byłem na Kropówce w szpitalu. To był stan taki, można powiedzieć, prawie że śmiertelny. Mi się udało z tego wydostać tylko w jeden sposób. Z tej całej sytuacji, z tej całej matni. Trafiłem do sanatorium w Gdańsku. I tak się skończyła moja historia po prostu tego okresu. Ale przypłaciłeś to prawie życiem. Przypłaciłem to prawie życiem, dlatego że nie mógł się wydostać i ja jakoś tak się zbuntowałem wewnętrznie przeciwko tej całej sytuacji. Przestałem jeść.
jako dziecko. Ile razy poszedłeś do Srebrzyńskiego? Tego nie liczyłem, ale nie było to 5 ani 10 razy. Było to więcej, na pewno było to więcej. I ja tego nigdy nie powiedziałem nikomu do momentu, kiedy już nie wytrzymałem i kiedy próbowałem popełnić samobójstwo. Tutaj właśnie w 1987 roku, w drugi dzień świąt, karetka przywiozła mnie po tym, jak zjadłem tabletki i próbowałem popełnić samobójstwo. Był to czas, kiedy moi rodzice dowiedzieli się po raz pierwszy o tym, co mnie spotkało. Od pani doktor, która próbowała znaleźć przyczynę tego, co się takiego stało, że zjadłem tyle tabletek. I wtedy wyznał mi, że jest ofiarą molestowania seksualnego przez księdza. To, co się wydarzyło takiego pozytywnego w cudzysłowie, to to, że pani doktor Drewla napisała list do biskupa Mariana Przykuckiego, chełmińskiego wówczas jeszcze, o tym, o czym jej opowiedziałem. Zastanawiałam się nawet nad tym, żeby pójść ze sprawą do proboszcza, ale nie wierzyłam w to, że o tym nie wie i po prostu pominęłam go zupełnie. Sądzę, że musieli wiedzieć. Więc odręcznie napisałam list do biskupa. O tym, że Srebrzyński, że mnie wykorzystał, że zostałem zgwałcony. I otrzymałam list od tegoż biskupa, że wszystko jest mu tu znane. Szanowna pani doktor, uprzejmie dziękuję za list z dnia 7 stycznia 1988 roku oraz za przekazane w nim smutne informacje. Boleję nad opisanymi faktami. Sprawa jest mi znana. Ksiądz został skierowany po rekolekcjach na inną placówkę z zagrożeniem, że w razie powtarzania się przestępstw będzie pozbawiony możliwości wykonywania obowiązków kapłańskich. Polecam panią doktor i jej trudną pracę, opiece Bożej i na pomyślność nowego roku serdecznie błogosławię. Ksiądz biskup Marian Przykucki, biskup chełmiński. Adresowane do pani doktor. 28 lat minęło. 1988, w 2016 dekretem Franciszka został wydalony ze stanu kapłańskiego. Kpina, normalnie kpina. Rok, 30 lat i ja nadal nie jestem stroną w sprawie. Nie uzyskałem żadnej odpowiedzi od biskupa. Mimo tego, że w 2013 roku złożyłem zawiadomienie do kancelarii kurii toruńskiej. Rodzicom opowiedziałam, jak to wygląda. Ojciec pobiegł do prokuratury, ale tam go też odprawiono z kwitkiem, ponieważ Marek miał już 18 lat i musiałby jako dorosły sam wnieść sprawę. Dowiedziałem się od taty, że byli u Gocłowskiego, u biskupa Gocłowskiego i nic to właściwie nie skutkowało, niczym nie skutkowało. Dowiedzieliśmy się po latach, że został przeniesiony do Wejherowa, następnie do Czernej koło Czerska, to jest taka mała miejscowość, i następnie do Popowa Biskupiego i później bardzo daleko do Mszana koło Brodnicy. I tam do 2013 roku był proboszczem. Do mnie osobiście zgłosiło się ponad 10 ofiar księdza Srebrzyńskiego. Ostatnio ksiądz Srebrzyński był widziany w Mogilnie
w czasie procesji w stulecie Matki Boskiej Fatimskiej w 2017 roku, w czerwcu. I tam w pełnym liturgicznym stroju brał udział w procesji. Nie powinien tego robić, ponieważ w 2016 roku w październiku został wydalony ze stanu kapłańskiego wyrokiem Kongregacji Wiary. Parafianie w Mogilnie i we Wszedniu są zaniepokojeni funkcjonowaniem msze święte, słuchanie spowiedzi przez wiele miesięcy na terenie dekanatu mogilnieńskiego byłego księdza Andrzeja Srebrzyńskiego. Kanclerz gminijskiej kurii Zbigniew Przybylski opowiada reporterowi, że msze święte odprawiane przez Andrzeja Srebrzyńskiego są ważne, choć sprawowane niegodziwie i o wniesieniu do jego osoby świętokradzkie. Rozgrzeszenia przez niego udzielane są nieważne. A Srebrzyński się tłumaczy tak jak zawsze, że księdzem się jest do końca życia. I tak tłumaczył to również w sądzie, kiedy przyszedł tylko na jedną rozprawę do Świecia. Cały czas grając, że mnie nie zna. No, ale przecież mamy nagranie z konfrontacji. No. Pamiętasz tą konfrontację? Pamiętam. No, zawsze będę pamiętał. Nie, no w życiu trzeba ponieść jakieś konsekwencje tego, co się wydarzyło. Dlaczego ja w tej chwili mam cierpieć z tego powodu, że ja nie daję sobie rady w życiu takim codziennym? Żałuję tego wszystkiego z całego serca i cały czas to robię sobie. Bardzo proszę, dobrze, o wyrozumiałość. To trzeba rzucić sutannę, rzucić i poprosić Kościół o wybaczenie. I przeprosić Kościół. Ale to nie jest wyjście. Jak nie jest wyjście? Dlaczego ten Kościół jest skażony? Dlaczego on jest w ten sposób skażony? Bo Pan Bóg będzie nas sądził z tego. A teraz jedziemy do Mszana. Tutaj, gdzie Srebrzyński był dosyć długo. 20 lat prawie w tym miejscu. Gdzie dowiedziałem się, że jeden z jego ministrantów popełnił samobójstwo po powrocie z kościoła. No. Ale już pan mi nie mówi o tym księdzu. Tamten to był Masakra, Judasz. Nie? Judasz. Mhm. Ja już tyle, co on tu doskwierał, to ja nie wiem, że to takie prawo jest, że nie jest ukarany. No nie jest. Wie pani, że ta moja sprawa się jeszcze nie zakończyła z nim? Coś okropnego. Masakra. I żeby nie był ukarany, ale teraz coś tam było w programie. Jo? Kiedyś tam w telewizji? Ja byłem znowu tam, tak, w tym Pan na to Polsacie. też na psychę wykończono. To ci ja się wcale panu... Wie pani, moja ode mnie odeszła żona i tak dalej, bo to wie pani. Poszło. Ja. A jak to było z tym Przemkiem? To był Przemek, nie? Przemek, no. To też mówili, że to on przez niego się powiesił, no. No i z panem porozmawiaj i już najpierw do domu. Nie. A to kto to przyjechał? Nie, to ja razem przyjechałem z kolegą, nie? No bo to... A to tam siedzi? Ja. No to jak przyjdzie, no to będzie... No, ja. On hamulców nie miał, ten człowiek. No ale co zrobić? No biskupi go trzymali i co? To tam dużo gadać jak Suski. Taki sam był. To jeszcze Jak gorszy. mówiłem, że ja mówię, że pojadę do biskupa, ja ci tak sobie. Kto to Suski był? Biskup, teraz nie ma. Już na emeryturze, nie? Biskup Suski był oskarżany o krycie pedofilii. Akurat ten zarzut, który pojawił się w tym raporcie, który przekazano Ojcu Świętemu Franciszkowi, on jest bezpodstawny. No, dlaczego bezpodstawny? Dlatego bezpodstawny, że ksiądz biskup Andrzej działał dokładnie według wytycznych Konferencji Episkopatu Polski, więc kiedy pojawiły się zarzuty wobec tego księdza, takie prawdopodobne zarzuty, on go od razu zawiesił w funkcji proboszcza. Byłem w Toruniu przecież i mówiłem księże, bo znałem go już ze 40 lat, tego księdza z nami. Byłem i mówi, słuchaj, mówi, no co ty zrobisz, chłopie?
Mówi, do Suskiego dostępu nie ma. Ja mówi, mojego bratanka, kuzyna syna zmolestował i byłem u biskupa i biskup powiedział, że go nie ruszy. Pół wioski krzyczało, że pójdą. No to mówię, pójdzie tam, jedziemy z tobą. Jak ja poszedłem, a wszystko spierdoliło. I zostałem idiota sam. No, i został... Ale biskupowi powiedziałem. A biskup, ojej panie, to trzeba było dowodnić. Księże biskupie, ja mówię, za pół godziny przywiozę 3 rodziców. Ojej panie, to już jest 10, bo to po co jakieś ceremonie tu byli i skończyła się przed 10. A to 10 to już by czas odpocząć. No i tak je załatwił. Chłopak tam był ministrantem, chodził chętnie i w takim momencie ani do kościoła, ani rusz. I mówi, że nie pojedzie, mówi, bo tam cywał i tak dalej, nie? To zgłosiłem to do dziekana. Dziekan mnie poinformował, że zgłosił do biskupa. A wtedy był biskupem Suski, nie? Suski. Sygnału nie było żadnego, tak? Żadnego biskupa, nie? Od biskupa. Halo. Dzień dobry, Marek z tej strony Mielewczyk. Witam cię, Andrzeju. Słucham. No mam takie pytanie. Dostałem od ciebie list w ubiegłym tygodniu i... Od kiedy my jesteśmy na ty? No, tak zawsze na ucho mi mówiłeś, żebym tobie mówił na ty. Przemyj uszy. Chciałem z nim porozmawiać o tym, o czym pisze do mnie. Że tak jak w liście opisuje, że dzwonię do niego i go szantażuję, czy próbuję go zastraszyć, nigdy takiego to nie miało miejsca. Nigdy do niego nie dzwoniłem wcześniej. Dlatego uważam, że nie powinien tak mnie traktować. Już dzwonię na policję za prześladowanie. Nie powiedziałem o Srebrzyńskim mojej żonie. Nie powiedziałem przed ślubem, tylko powiedziałem dużo za późno. Kiedy dowiedziała się o tym, że byłem wykorzystywany i chodziłem później do Srebrzyńskiego, usłyszałem od niej, że po co tam łaziłeś. Bolało to tak bardzo, kiedy mówiła, że się mną brzydzi, że właściwie to jest moja wina, że to jest twoja wina, tak usłyszałem, że tam chodziłeś. Często, kiedy godność kapłaństwa zarówno żyjących, jak i zmarłych przez środowiska wrogie Kościołowi stawiana jest pod pręgierzem oskarżeń, zarzutów, pomówień, często na wyrost, na oślep, dla medialnego także efektu. Za szybko oceniamy. Proszę udowodnić to. I jeśli udowodnią coś takiego, to
wszystko inne jest możliwe, ale na razie to ja nie wierzę, żeby takie rzeczy miały miejsce. Byłem z nim zaprzyjaźniony, nie widziałem podobnych zdarzeń, więc nieprawdopodobne. On dzisiaj się nie może bronić, bo jest w ziemi, w mogile, więc teraz różni ludzie mogą się budzić i opowiadać głupoty. Proszę udowodnić. Narodziła się Rzeczpospolita jesienią 18 roku. Dziś obchodzimy stulecie, a Kościołowi nikt nie podziękował. Więcej doznajemy także wielu upokorzeń. Nade wszystko bardzo dziękuję panu prezydentowi za to świadectwo. Najpierw o księdzu Jankowskim sprzed 3 dni. To świadectwo, które bardzo cenimy. I dzisiaj wypowiedziane słowa o księdzu Franciszku. Ja prezydenta znam od lat 80. Ja już w 80 roku to już byłem kapelanem Solidarności, a on był szefem Solidarności. Kiedy poznałeś, ile lat miałeś, kiedy poznałeś księdza Cybulę? To była. On przyszedł od posługi od prezydenta Wałęsy. Dokładnie nie mogę skojarzyć. Pewnie 96 rok. Tak jak ja zakończyło się. W 95 Wałęsa przegrał. Tak. Wybory. Ile wtedy miałeś lat? 12. Ojciec Święty był tak uprzejmy, że zawsze mnie zaliczał. Ile razy prezydent byliśmy przecież nie tylko z oficjalnymi wizytami. Więc zawsze musiał gdzieś podkreślić moją osobowość, cieszył się z tego. Twoja rodzina jakoś dobrze poznała księdza Cybulę? Tak, dobrze, bo bywał u nas w domu również. Na samym początku właśnie to było takie, że takie przytulenie, tak za głowę, potarganie włosów. Jaki był jego następny krok w tych zbliżeniach się do ciebie? To w Gowidlinie. Pojechaliśmy na weekend sam na sam. Ja chyba odpoczywałem wtedy bodajże w jednym pokoju. No i zawołał mnie. Do tej pory pamiętam. Chodź zobacz, coś się stało. Ja zaniepokojony. Biegnę. Co się dzieje? On stoi ze spuszczonymi spodniami i mówi, zobacz, nie chce mi opaść. Co mam zrobić? I miał penisa sterczącego na wierzchu. Śmierdzącego. No i ściągnął mi też spodnie. Także powiedział, że dopóki nie ma wytrysku, to nie ma grzechu. Kazał mi wziąć do ręki od swojego penisa. Tak, on mojego. No i uklęknął jeszcze przede mną i wziął mojego penisa do swojej gęby. Powiem tak. Jakieś miałeś 13 lat, tak? Tak, 12-13. Wmawiałem sobie, że to tylko jeden raz i na pewno nic więcej takiego się nie stanie. Ale zdarzyły się kolejne razy. Tak, kolejne razy i to dosyć często. Tutaj przyjeżdżałem. Tu mnie zabierał. Z Wyrol. Ile razy tutaj byłeś? Bardzo dużo. To nie jest do policzenia. W przeciągu tylu lat to... Teraz jedziemy na lewo. Teraz w lewo? Teraz tak, na lewo. A to jest kościół, on tutaj odprawiał mszę? Jak ty do niego przyszedł? Też odprawiał mszę. Teraz prawdopodobnie odprawia sam w domu. O, ten tutaj z czerwonym dachem, tak. Ten dom? Tak, to jest ten dom. Dobra, schowaj kamerę. Dzień dobry. Mogę wejść? Tutaj, przy tej łazience. Pamięta ksiądz? Zawołał mnie ksiądz, że coś mi sterczy.
No to było trochę, nazwijmy to, humoru, trochę dowcipu, ale ty zresztą też, uśmiejąc się, podjąłeś takie jakby zaczepne, ale to nie szło nic w jakimś złym kierunku. To nie było coś, że ja sobie cię przywiązałem i teraz ty jesteś niewolnik. Nie, to nie w tym kierunku szło. Nie chodzi mi o ten kontakt fizyczny, bo ja teraz, ja mówię, to mi zepsuło. To ściągnięcie, to co żeśmy tu na łóżku robili, czy całowanie się po genitaliach, no to naprawdę to ja chciałbym, żeby ksiądz wiedział, że to... Ale to nigdy nie przekroczyło żadnej miary takiej, że już mógłbyś teraz zrobiony. Nie. Ale no to tylko to ksiądz mówił, że do wytrysku nie doszło. No. Nie doszło. No nie doszło do wytrysku. No bo byłeś męski. Tego nikt nie ukryje. I za przeproszeniem miałeś nazwę apetyt, a równocześnie była w tobie skromność. I myślę, że równorzędnieśmy się tym darzyli. To było takie charakterystyczne, że no to ty, ja mówię, chcesz, żeby mnie ksiądz trochę popieścił. Była chwilka pieszczenia i zwracaliśmy do swoich spraw. Jak mogłem, to mnie troszkę dawałem. Ja ci dam trochę pieniędzy, żebyś się schował. Ja nie chcę pieniędzy. Nie chcę, dziękuję. Powiedzmy sobie szczerze, że nie wszyscy sprawcy przestępstw seksualnych, czyli nadużyć, są pedofilami. Pedofil to jest osoba, która cierpi na zaburzenie preferencji seksualnej. I ona nie jest w stanie, pomimo najszczerszych chęci, współżyć satysfakcjonująco z osobą dorosłą. Podnieca je tylko i wyłącznie dziecko. Natomiast w większości przypadków, o których my mówimy, to są czyny pedofilskie, które są dokonywane zastępczo, tak? Czyli z racji jakiejś dostępności, z racji tego, że tak jest wygodniej, albo z jakichś takich zasobów, braku zasobów interpersonalnych, ofiarami padają dzieci. Ja byłem na siebie zły i byłem na innych zły. Jesteś dzieckiem wtedy i nie potrafisz tego sobie racjonalnie wytłumaczyć. I później dlaczego jeszcze tam, dlaczego ja tam jeszcze chodziłem, dlaczego, no, czemu nie, od razu nie, no dużo rzeczy, no to trzeba przeżyć. Ludzie się zastanawiają, no ale to po co on tam szedł, skoro taka krzywda mu się działa? Tak naprawdę to jest skomplikowany mechanizm. Ksiądz mówi, no ja ciebie uczę miłości. On nie mówi, ja ciebie krzywdzę. To nie jest tak, że on go bierze na siłę i sadza na kolana i dokonuje jakiegoś nadużycia. To jest poprzedzone oswajaniem dziecka, więc no, jest bardzo silny dysonans poznawczy, który polega na tym, że z jednej strony to dziecko potrzebuje tego, z drugiej strony czuje, że tutaj coś nie do końca jest tak, jak powinno być. Cześć, może, witam serdecznie. I na prawo tam światło. Cześć, może. Czego witam serdecznie. Proszę bardzo, proszę wystąpić. To poprosimy teraz o powstanie i odczytanie tej przysięgi i położenie tutaj Ojciec Święty. Wrota przysięgi. Ja przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Święty Jedynemu, że na wszystkie pytania, które mi będą dziś zadawane przez komisję powołaną dekretem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Gudia w sprawie księdza Franciszka Cybuli, kapłana archidiecezji gdańskiej, szczerze odpowiem i zeznam tak, jak mi Bóg i sumienie każe. Zachowam również tajemnicę w sprawach, o których będę pytany.
Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, i ta święta Ewangelia, w której dotykam. Amen. O jakiego rodzaju czyny posądza Pan księdza Franciszka Cybulę? Jak byśmy mogli to określić? Co się wydarzy? Tak ogólnie w wieku 12-13 lat u siebie w domu w Goludlinie. Byłem tam bodajże na weekend. Zawołał mnie i powiedział: chodź, zobacz, co się dzieje. I nagle stał przede mną ze spuszczonymi spodniami, ze stojącym penisem i ściągnął mi majtki i zobaczymy, czy ci też będzie tak stał. Ściągnął, zaczął mnie masturbować. Wziął później, klęknął, wziął do buzi i kazał mi też wziąć do buzi. W sumie jakby to, ile razy to mogło mieć miejsce w tym Goludlinie? Coś takiego stanowisko? No, bardzo dużo, na pewno do 18 lat. Jeżeli to się zdarzyło... Policjant wtedy rosły, 16-17 lat. I pan nie reagował w żaden sposób? Nie mówił pan, że księdza tego... Proszę mi wierzyć, jeżeli od 12 lat, gdzie jak miałbym spojrzeć komuś w oczy, jeżeli on nie robił to przez od 12-13 lat, gdzie jego fascynowało, to tak właśnie ludzie się pytają, dlaczego. Ja po prostu się tego wstydziłem, później myślałem, że tak musi być. Można nazwać syndromem ofiary, tudzież syndromem sztokholmskim. Poza tym dziwimy się, że dzieci wracają do swoich oprawców. Wracają z tego samego powodu, dla którego w dzisiejszych czasach bite żony, tak? Nie wychodzą z tego związku, one nadal tkwią i tutaj porównujemy dzieci, które nie mają żadnych zasobów do tego, żeby sobie poradzić, z dorosłymi kobietami, które są wykształcone, mają dojrzałe mechanizmy obronne, tak, potrafią sobie emocjonalnie z wieloma rzeczami radzić, a pomimo tego wracają. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Sekielski, szukam księdza Cybuli. To tu. Mogę porozmawiać z księdzem Cybulą? Nie da rady, bo jest w stanie takim śpiączki. Czekamy na pogotowie. O. Ojej, no to już szkoda. Czyli do szpitala, tak? Będzie odwieziony. No. Okej. No nic, dziękuję bardzo. A jesteście nie dysponent, to nic nie mamy rady. Dziękuję bardzo. To musiało się teraz wydarzyć. No teraz się wydarzyło, no. Noszę? A co, oni go zasłonili? On nie żyje? No chyba trupa wzięli. Drodzy uczestnicy liturgii pogrzebowej, ksiądz Franciszek służył Bogu w kapłaństwie przez 51 lat. W 1990 roku został kapelanem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a później zasilił szeregi kapelanów ordynariatu polowego, wnosząc Chrystusa w środowisko ludzi w mundurach. Pełnił posługę m.in. w kościele garnizonowym w Gdańsku-Wrzeszczu i w Bazylice Archikatedralnej. Był członkiem kapituły archikatedralnej, a od 2009 roku prałatem honorowym. Ufam, że Chrystus powita naszego brata słowami: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twojego Pana. Taki był kapłanem, jaki był człowiekiem. Dobrym, skromnym i cichym. Tak chcemy go przechować w sercach, w naszej pamięci i modlitwie. Przeczytałem właśnie, że będzie celebrował Głódź, no to gdzie doskonale o tym wszystkim wiedział.
tak, bo no kiedy to było zgłoszone, no na początku grudnia. To doskonale wiedział, doskonale znał materiał, doskonale pokazywałem nagranie. No, nie wiem, nie zareagował nic, jakby się nic nie stało. No to jeżeli mnie tak traktują, no to jak te inne sprawy traktowali. Po prostu ukrywają to wszystko i pewnie będą tuszować jak zawsze. A rzesze ochrzczonych, wyspowiadanych, czy jest ktoś, kto skrzętnie to zliczy? Jedynie Pan Bóg, któremuś służył, On ci to wszystko w pełni policzy. Przedawnienie roszczeń karnych jest w wieku 30 lat i dalej koniec. Mnóstwo mam takich ludzi. To jest kolejny problem, że w zasadzie 90% moich klientów to są osoby, u których jest już po zawodach. Nie można karnie nic zrobić. Cywilnie można ewentualnie wszcząć jakąś procedurę po prostu kościelną. Jak się to zrobi cicho, no to nic w zasadzie temu księdzu nie zrobią. No, trzeba po prostu fajerwerków. Myśmy przyzwyczaili się do tego hasła ukutego ideologicznie, mianowicie pedofilia w Kościele. To hasło dość zręcznie dobrane miało w sumie z jednej strony wskazać na problem, jaki istnieje, z drugiej zaś strony poderwać też autorytet Kościoła i doprowadzić do tego, ażeby zaufanie wiernych do samej hierarchii, czy zaufanie w ogóle do instytucji Kościoła zostało zniszczone. Myślę, że Kościół jest taką przestrzenią, w którym każdy na każdego coś ma. Jakby jakiś jeden biskup wyskoczył i chciał być tym jedynym sprawiedliwym, to zaraz u niego by coś znaleźli. Zwróćcie uwagę, że ja nie pamiętam takiej chyba sytuacji, żeby jakiś biskup skrytykował drugiego biskupa. System kościelny, jeśli chodzi o ochronę pokrzywdzonych, jeśli chodzi o sprawiedliwość, po prostu nie działa. Nie? Dlaczego według Ciebie? Dlatego, że Kościół tak naprawdę jest to bardzo mocno uwikłany jako instytucja. W zasadzie po zapoznaniu się z wieloma historiami twierdzę, że większość biskupów w naszym episkopacie po prostu ma na sumieniu transfery księży z parafii na parafię. Na tym polega taki zinstytucjonalizowany system po prostu ochrony sprawców. Decyzja tych biskupów doprowadziła do tego, że ileś dzieciaków, gdzieś dorosłych ludzi, ma pokrzywiony życiorys. Oni nigdy w życiu nie dojdą do siebie. Przecież gdyby tego nie było, to te osoby z Bydgoszczy nie zostałyby skrzywdzone. Ksiądz Paweł Kania wstawił mnie do grupy liturgicznej służby ołtarza. Miałem wtedy 10 lat. Można powiedzieć, że już wtedy sobie mnie upatrzył. Ale wtedy byłem szczęśliwy. Spełniło się moje marzenie. Wreszcie zostałem ministrantem. We wrześniu 2005 roku ksiądz Kania zatrzymany został przez wrocławską policję. Okazuje się, że jest ksiądz, który proponował dwóm chłopakom 100 po 100. Ten ksiądz jest wtedy zatrzymany. U niego na parafii w domowym komputerze znaleziona jest pornografia dziecięca. Szereg, mnóstwo zdjęć z nieletnimi chłopcami. Zostaje zatrzymany na 48 godzin. Wtedy reprezentujący go pełnomocnik zwraca się do ówczesnego arcybiskupa wrocławskiego z prośbą o udzielenie poręczenia, osobistego poręczenia w stosunku do księdza. Arcybiskup Gołębieski, pełniący wówczas tę funkcję, wyraża początkowo zgodę, ale szybko się z niej wycofuje. Znajduje się wówczas inne poręczenie osobiste emerytowanego arcybiskupa Gulbinowicza, który pisemnie składa takie poręczenie osobiste. I pomimo tego, że mieli taką wiedzę, to jednak zdecydowali się go wysłać do diecezji bydgoskiej. Postanowili schować kapłana, wokół którego pojawiały się informacje medialne, że dzieci, że pedofilia w komputerze, dziecięca pornografia. Jest taka prywatna korespondencja, zgoda przełożonych, zgoda hierarchów na to, żeby
przenieść księdza na czas nieokreślony do innej parafii, do innej diecezji. Tutaj dopuszcza się wprost krzywdzenie dzieci. Że on tam przyjedzie do nowej parafii, pójdzie uczyć religii. Gdy w 2006 roku Paweł Kania znalazł się w Bydgoszczy, otrzymał od biskupa Jana Tyrawy imienną misję kanoniczną, której przedmiotem było nauczanie religii i to wprost w religii w gimnazjum numer 13 w Bydgoszczy. Jednocześnie objął funkcję opiekuna ministrantów w parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy. Ksiądz Kania często zabierał nas do kina. Wiele razy, siedząc obok mnie, przez cały seans głaskał mnie po udzie. Tak z przerwami, delikatnie. Każdego, przy którym akurat siedział, łapał za kolano, głaskał po nodze. Kiedy zabierał 4 chłopaków do swojego samochodu, robił tak samo. Pieścił udo tego, który siedział na przednim siedzeniu. Nie bardzo nam się to podobało. Przepychaliśmy się, kto będzie siedział z tyłu. No i kiedy ma już urobionych rodziców, kiedy już zaczął urabiać dzieci, no to potem się zaczynają, a to wyjazdy, dłuższe, krótsze. Oczywiście rodzice wyrażają zgodę na te wyjazdy. Rodzice mówią do dziecka, no jedź, no przecież taka okazja. No z księdzem nie pojedziesz? W lipcu 2009 roku, może jakiś tydzień po wyrzuceniu księdza Kani z Bydgoszczy i po jego oddelegowaniu do diecezji wrocławskiej, Kania przyjechał do Bydgoszczy i zadzwonił do mojej mamy z pytaniem, czy może mnie zabrać na weekend nad jezioro. Mama się oczywiście zgodziła. Zawsze się zgadzała, jak tylko ją o coś poprosił. Ale on wtedy znowu jest w diecezji wrocławskiej. Wtedy jest już od 2009 roku jest ponownie w diecezji wrocławskiej. Wykonuje posługę kapłańską. Spaliśmy w przyczepie kempingowej. Tam było jedno łóżko i straszne noce. Ręce księdza pod moją koszulką, w majtkach. Kania posunął się dalej. Dotknął mojego penisa. To był moment. Szybko się wycofał. Udawałem, że śpię. Jak podzielić wiedzę, że ten sam ksiądz miał, nie wiem, pół godziny wcześniej swoją rękę w majtkach dziecka, z tym, że on potem rozdaje komunię świętą, z tym, że odprawia mszę świętą, że i ksiądz, i jego przełożeni dopuszczają do takiej sytuacji. Ja uważam, że za to powinni odpowiedzieć. I to bardzo mocno odpowiedzieć. Bo to jest ich wina. Ale kto powinien odpowiedzieć? Księża, biskupi. Ich zachowanie, ta bezczynność jest winą, z której wywodzę również takie skutki prawne dla mojego klienta. Ta ich wina jest podstawą pozwu, jaki złożyłem w imieniu mojego klienta, pozywając wyłącznie 2 instytucje kościelne, arcybiskupstwo wrocławskie i biskupstwo bydgoskie. To, co mnie tam najbardziej wkurzało w tej sytuacji, to to, że on groził Arkowi, że jeśli nie będzie się zgadzał na te wspólne wyjazdy, podczas których odbywały się gwałty, to on wykorzysta jego młodszego brata. Groził mi. Tylko nikomu nie mów, bo powiem wszystko twoim rodzicom. Jeśli nie będziesz chciał ze mną jeździć, zabiorę twojego brata. Michał miał wtedy 11 lat. Ksiądz zadzwonił do mojej mamy, że trafiła mu się okazyjna wycieczka na Wyspy Kanaryjskie i że to szalona okazja. Rodzice byli zachwyceni. Poleciałem, by nie skrzywdził mojego brata. W hotelu czekało na nas małżeńskie łóżko. Powiedziałem księdzu, że się nie zgadzam, że nie będę z nim spał. Nie i koniec. Chyba po raz pierwszy mu się postawiłem. Załatwił inny pokój, z 2 łóżkami. Ale noc była kolejnym koszmarem. Broniłem się. Próbowałem go odpychać, ale on był silniejszy. Kładł się na mnie, brał mojego członka do ust. On w reakcji na mój opór tylko się śmiał. Śmiał się z mojej bezradności.
Gwałcił mnie już nie tylko w nocy. Czasem też po plażowaniu, po południu, rano. Wiele razy. Przez 7 dni. To doprowadza mnie po prostu do gorączki. Ksiądz Paweł K. dalej jest księdzem. Odbywa w tej chwili karę 7 lat więzienia. To zaraz. Ksiądz skazany za pedofilię dalej jest księdzem. Papież Franciszek wyraźnie powiedział, że jeśli któryś z biskupów doprowadza do tego, że ksiądz pedofil jest przenoszony z parafii na parafię albo z diecezji do diecezji, to po prostu taki biskup powinien ustąpić. To jeśli biskupi wrocławscy i biskup bydgoski doprowadzili do takiej sytuacji, to przepraszam, na stanowisku biskupów wrocławskich i biskupa bydgoskiego już dawno temu powinna nastąpić zmiana. Czy ona nastąpiła? Nie. Kościół ma się dobrze. Biskupi polscy rzeczywiście zachowują się jak udzielni książęta, idą w zaparte, negują, że tak powiem, faktom, mimo że biskup kryje pedofila i to wiadomo, ale oficjalnie będzie mówił, ależ skąd, zero tolerancji, wszystkim to przecież mówimy, papież Franciszek ma rację i tak dalej. Będziemy bardzo wdzięczni Państwu, jeżeli Państwo pełniąc swoją posługę wobec społeczeństwa i dla społeczeństwa stali się także głosem tych ofiar, które żądają pewnej sprawiedliwości, a jednocześnie które są wezwaniem do tego, aby świat, nasz współczesny świat w skali globalnej stał się światem bardziej człowieczym. I oczywiście będą mieli pełne usta deklaracji, frazesów, że jak to zero tolerancji w Polsce jest czymś oczywistym, bo przecież w Polsce w ogóle pedofilii nie ma. To jest kwestia z tego zgniłego zachodu. Tam są ludzie zdemoralizowani, ale u nas wszyscy są święci i no, czasem słabości się zdarzają każdemu, jak mówi biskup Gondecki, no ale trzeba zdawać sobie sprawę, że dziedzictwo grzechu pierworodnego dotyka wszystkich. Patrząc od strony teologicznej, no można powiedzieć, to nie o to chodzi o działanie złego, o działanie grzechu pierworodnego, czyli tego, że ostatecznie w człowieku pozostała jakaś skaza, że my wszyscy nosimy w sobie, w swojej naturze skłonność do dobrego, ale jednocześnie skłonność do złego. No i że ostatecznie można by to przypisać tej skłonności do złego, która w każdym drzemie. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wie ksiądz o tym, że ksiądz Adam ma zakaz odprawiania mszy? Proszę pana, ma zakaz uprawiania w kaplicach publicznych. To jest moja prywatna kaplica. On tylko ze mną. A to, że przychodzą nasi znajomi... A kto go tutaj przysłał do pana? Dekret biskupa. No właśnie. Tak, dlatego to jest miejsce odosobnione. Tu nikt nie przychodzi, bo tu nie ma żadnej mszy świętej. Ale każdy może przyjść z zewnątrz. Ale nie, to tylko są moi znajomi. Ksiądz Adam ma bardzo poważne zarzuty postawione, a może odprawiać mszę. Co więcej, spowiada ludzi. Widzieliśmy dzisiaj, tak, że spowiada. Tak, bardzo dobrze robi. I ma kontakt z dziećmi, tak? Ksiądz uważa, że to jest w porządku? To jest mój dom prywatny. Gdyby ja miał dzieci i moje rodzeństwo przyjeżdża tutaj z dziećmi, nigdy nie chowa dzieci przy księdzu Adamie. Powiem wam szczerze, bardziej bym przed wami schował, no. Ale ja się nie boję, że Adam będzie chciał zgorszenie, dlatego a biskup schował go tutaj. No właśnie, dlaczego? Skoro... Bo takie są procedury kościelne, no chłopy, o czym wy gadacie? Że wam się kurwa chce całą niedzielę poświęcić na to, żeby Adama ścigać. Idźcie, ludzie. Kiedy biskup zsyła go tutaj za karę do księdza... No do mnie, właśnie on tutaj jest. To czy ksiądz uważa naprawdę, że najlepszym pomysłem jest to, aby ktoś, na kim ciążą... Ale tak wszyscy tutaj my go znamy, Adama. To są funkcjonariusze więzienni. Wszyscy my wiemy. Ksiądz był komelarem więziennym. Przecież my wszyscy się tu znamy. Ja wiem, ale czy ksiądz uważa, że to jest najlepszy pomysł, aby odprawiał mszę i spowiadał i... udzielał sakramentów, komunię i tak dalej? Na 100%. Tu prywatnie u mnie w domu? W porządku wszystko. W domu moim? To ja decyduję. Dobrze, nie. Ja tylko pytam. No. Dobrze. Kurwa. Chyba cholernie Kościoła nie lubicie. Może tak macie, wiecie. Kościół musi być nieskazitelny, stanowczy w piętnowaniu zła
w walce ze złem. Każdy jest człowiekiem, każdy ma prawo upaść. Tylko wiecie panowie co? Jak? Trzeba, pamiętajcie, przestępstwo to jest cholerna sprawa. Ja wiem co w więzieniu. Ktoś, kto zło ludzie czynią, ja czynię, czy każdy z was. Pamiętajcie, to są rzeczy złe. I my nie bagatelizujemy przestępstwa. Robiąc ten film widzicie dokładnie, jakie są opory ludzi z danej wsi, środowiska, miasteczka. To nie jest tak, że tylko jest to jakiś dziwny fenomen związany z Watykanem, z Janem Pawłem II. może przestępstwo. Tak, jest to po prostu pewnym zjawiskiem, że w rodzinie na przykład nie wierzy się, że wujek może być pedofilem. No jak to taki przyjemny wujek, zawsze przynosił słodycze. Albo brat. Jak brat może być takim bandytą, żeby młodszą siostrę wykorzystywać seksualnie. Ja myślę, że to jest tak naprawdę ta podwójna moralność, czy ta hipokryzja, ona nie dotyczy tylko Kościoła. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Bartosz Filipowicz, Fakty TVN. Ja chciałem zapytać, skoro 382 to jest liczba przypadków duchownych, którzy się dopuścili, to w takim razie jaka jest liczba ofiar faktyczna, którą państwo znacie, taka statystyczna, a jaka jest ta szacunkowa? Dziękuję. Więc... To znaczy dane dotyczące ofiar, o które pan zapytał, są tutaj szczegółowo podane, że w diecezjach 345 ogólna liczba i w zakonach 280. Czy mogę powiedzieć, że to są wszystkie ofiary? Tak nie mogę powiedzieć, dlatego że nie wiem o tym, nie wiem o tym. To znaczy są te ofiary, które zostały zgłoszone do biskupa czy do wyższego przełożonego zakonnego. Dzień dobry. Szukam kontaktu z księdzem Eugeniuszem. Czy dobrze się dodzwoniłem? Tak, dobrze się pan dodzwonił, z tym, że ksiądz jest na rehabilitacji w Łodzi. W Łodzi. Nie ma tutaj w Licheniu teraz księdza. A kiedy wróci z Łodzi? Trudno mi powiedzieć. Ma mieć jeszcze rehabilitację w przyszłym tygodniu od wtorku. Rozumiem. Do kiedy nie umiem powiedzieć. Rozumiem. Dziękuję bardzo za informację. Proszę bardzo. Pozdrawiam. Dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do domu zakonnego? Tak, dzień dobry. Szukam kontaktu z księdzem Eugeniuszem. Ksiądz Eugeniusz jest nieobecny, wyjechał. Moja opowieść jest dziwna. Miesza się w zatartej pamięci. Jest dziwna, wręcz niemożliwa. Straszna, tak jak każda historia tego typu. Minęło od tamtego czasu wiele lat. Jeśli mam je złożyć, podliczyć, to minęło prawie 40. Był wtedy inny świat, inna rzeczywistość. Czas jakoś zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego. Kościół był wtedy kimś, ważną instytucją, ostoją wolności. Wielcy księża to bohaterowie, osobistości, wojownicy o wolność. Nie pamiętam, jak pojawiła się na horyzoncie postać kustosza sanktuarium w Licheniu. Rozsyłał listy do ludzi, opowiadając o miejscu objawień Matki Bożej, o tym, że powstaje tam wielkie sanktuarium Matki Bolesnej. Jakże to w tamtym czasie brzmiało, jaki był wydźwięk tych listów. Kolejny wielki bohater. Przeczytałem jego list jako dzieciak. Chyba dość wrażliwy, tak siebie oceniam po latach. Człowiek ten, ciężko mi wymienić nazwisko, prosił o pieniądze na budowę. Zebrałem swoje pieniążki ze skarbonki i wysłałem.
Potem list osobisty z wielkim podziękowaniem i zaproszeniem do Lichenia. Pojechałem tam z mamą i na porannej mszy stało się coś dziwnego. Msza była przy ołtarzu polowym. Na zakończenie usłyszałem słowa: jest wśród nas pewna młoda osóbka, która oddała swoje pieniążki dla Matki Bożej. Szok. Tak wybitna postać mówi o mnie od ołtarza. Dzień dobry. Tomasz Sekielski. Czy dodzwoniłem się do księdza Adama Stankiewicza? Tak, słucham pana, czy mogę panu pomóc? Jestem na spotkaniu raz was. Proszę księdza, dzwonię w sprawie księdza Eugeniusza. Chciałem porozmawiać o zarzutach, jakie mu postawiono w związku z molestowaniem nieletnich. Proszę w tej kwestii się zgłosić do sekretarza prowincji. Dobrze? No ale mieszka u was, prawda? Ale proszę do sekretarza prowincji, dobrze? W tej kwestii. A czy może mi ksiądz... Dziękuję. Dostałem zaproszenie, by pomóc w wielkim dziele rozprzestrzeniania kultu. Ponownie przyjechałem do Lichenia. Sam. Miałem adresować koperty i naklejać znaczki. Nie pamiętam, jak to się stało, że doszło do... Kojarzę strome, drewniane schody wiodące na piętro. Drzwi i pokój. Długi. Po prawej stronie drzwi do drugiego pokoju i po lewej jeszcze jedne. Te pamiętam dokładnie. W tym pierwszym pokoju, po prawej stronie, wzdłuż ściany duże biurko, po lewej łóżko. Zostałem zaproszony na wieczór. Nie był to jeden wieczór. Ile ich było? Nie odtworzę tego w mojej pamięci. Stał przy biurku i mówił o tym, że ma zdolności bioenergoterapeuty. Rozkładał ręce i przyciskał do siebie rozebrany. Potem kładł do łóżka. Jeśli coś jest koszmarem, to właśnie to. Jeśli jest piekło, to takie właśnie. Ksiądz Kieniewicz z tej strony. Proszę księdza, ja dzwonię w sprawie księdza Eugeniusza. Wiem, że zostały mu swego czasu postawione zarzuty parę lat temu wykorzystywania seksualnego nieletnich, co najmniej jednej osoby. I chciałem się dowiedzieć, czym zakończyło się to postępowanie, bo z moich informacji wynika, że ta wina jego została uznana. Czy ksiądz może to potwierdzić? No proszę pana, mogę powiedzieć tyle, że wszystkie wymagane z prawem zgłoszenia zostały przekazane Stolicy Apostolskiej i zarówno zgromadzenie, jak i ksiądz podporządkowali się decyzji Stolicy Apostolskiej w przedmiotowej sprawie. A jaka była decyzja Stolicy Apostolskiej? Nie zostałem upoważniony do ujawniania szczegółów. Kilka razy zamykał mnie, otwierając te drzwi po lewej stronie. Nie było tam okna, tylko łóżko. Zamykał tam na noc. Rano wracał z kościoła, gdzie odprawiał mszę i wypuszczał. Swoją historię opowiadam po wielu latach. Nie zrobiłbym tego, gdyby nie papież Franciszek. Opowiedziałem wszystko przełożonym tego człowieka. Prowincjał był podczas rozmowy niezwykle życzliwy. Sprawa poszła do Watykanu i ponoć ten człowiek został odsunięty i zakazano mu kontaktów z ludźmi. Nie wiem, jak jest. Wiem, że wciąż w Licheniu jest jego pomnik z Janem Pawłem II. Dlaczego ta opowieść jest dziwna? Jestem dzisiaj księdzem. Od wielu lat. Czemu? To jakaś nadprzyrodzona historia. Opowiadam ją dla ofiar, takich jak ja, by wiedziały, że nie są same i że biorę ten ból wyjątkowo mocno z nimi i dla nich.
Ale czy ksiądz został winnym? Jak mówię, nie zostałem upoważniony do ujawnienia jakichkolwiek szczegółów, natomiast mogę powiedzieć, że wszystko, co wymagane było prawem do zgłoszenia, zostało zgłoszone. Zgodnie z wymogami prawa Stolica Święta wydała decyzję i myśmy się tej decyzji podporządkowali. Ale czy nie uważa ksiądz, że lepiej byłoby poinformować opinię publiczną o tym, jaka była decyzja Stolicy Apostolskiej, niż pozostawiać to w jakimś takiej sferze domniemań, przypuszczeń, spekulacji? Wie pan, ja jestem rzecznikiem prasowym i nie jest w mojej gestii wydawać opinię na temat decyzji moich przełożonych, których reprezentuję. Dzień dobry, Karol Wittenberg, Reuters. Mam pytanie, chciałem doprecyzować. Jaki odsetek tych przypadków, które zawiera statystyka, zostały zgłoszone przez diecezję do organów ścigania? Liczba przypadków, które zostały procedowane przed organami państwa, wynosi 44% z wszystkich przypadków, tych poniżej 15 roku życia i powyżej 15 roku życia. Tak, to zrozumiałem, natomiast moje pytanie brzmiało, jaki odsetek został zgłoszony przez diecezję do organów ścigania? Takich danych... Nie po prostu takich, które były w organach ścigania. Czyli ile razy diecezje same zgłaszały do organów ścigania z własnej woli, a ile nie? Tego nie wiemy. Jest jasne, że dla papieża Franciszka obecne trudności ze zwalczaniem pedofilii, z przypadkami zamiatania pod dywan, że to jest coś, co ma swoje początki właśnie w czasach Jana Pawła II. I to nie chodzi tutaj teraz, żeby jasno powiedzieć, że ten święty papież był winny i tak dalej. Trzeba tylko jasno powiedzieć, że nie radził sobie z tym, w tym sensie, że dawał posłuch tej stronie, która była za zablokowaniem sprawy. Dlaczego nie reagował nasz papież? Wszelkie oskarżenia Jana Pawła II nie mają pokrycia w faktach. Do 2001 roku, i o tym się nie mówi powszechnie, obowiązywała inny dokument w Kościele na temat pedofilii i nazywał się Crimen Soliditationis, który był tajną instrukcją instruującą biskupów do trzymania przypadków pedofilii w ukryciu, w tajemnicy. Przecież to obowiązywało do 2001 roku, 20 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Czy to nie jest kompromitujące? Wie pan co? Jakie było prawo państwowe w tym czasie? Jakie było prawo w Polsce? Ja pytam się o prawo kościelne, tak, ale nie ja o mówię, państwowe. tak, ale wie pan co? Musimy być uczciwi. Kościół jest częścią społeczeństwa. 20 lat obowiązywała doktryna ukrywania przypadków pedofilii w całym Kościele, na całym świecie. Od 2001 roku przez kolejne lata pontyfikatu obowiązywała odwrotna doktryna, i papież o wszystkim wiedział, ale nic nie zrobił, albo zrobił bardzo niewiele. Dzisiaj dopiero Franciszek przeprasza ofiary za te dziesiątki lat zaniedbań. Czy to nie pozwala myśleć o weryfikacji świętości papieża? Oczywiście, że nie. Dlatego, że powiem jasno. Panie redaktorze, szanowni państwo, gdyby w 2000 roku na świecie była wiadomość, czy wiedza, jaka jest teraz, więc 27, ale dzięki Kościołowi tej wiedzy nie było, ponieważ obowiązywał dekret tajny, nakazujący ukrywanie tych przypadków. Czy kwestia pedofilii to tylko kwestia Kościoła? Gdzie nie pójdziesz, masz pomnik papieża. Wszyscy mówią, że nasz papież. Wszyscy się do niego odwołują, nie? Wspominają. A tutaj taki ząg, nie? Czy wiesz co, ja ci powiem, że bym chciał właśnie tak jakoś generalnie, żeby on nie miał takiego napięcia, wiesz, wielki kardynał Dziwisz gdzieś tam przemawia w telewizji, tylko żeby on tak po prostu po ludzku mi powiedział, nie? Tak patrząc prosto w oczy, nie? Generalnie. Nie wiem, czy oni nic nie wiedzieli, co się dzieje na tym świecie, gazet nie czytali po prostu.
Nie przychodziły skargi jakieś do nich po prostu. Wiesz, to mnie nie dochodziło, nie? No właśnie... Gdzie zostawało po drodze? Ja ci powiem, że w tych polskich mediach, normalnych mediach, to powinni stać u niego pod domem generalnie. Już teraz? 20 kamer w normalnym kraju. 20 kamer, 30 dziennikarzy i powiedzieć mu tak o. Księże kardynale. Papież Franciszek mówi, że Jan Paweł II kazał archiwizować, nie? A nic. I piszą tak o. Dziwisz, przerywa milczenie. No jakie milczenie? Co on przerwał? Nic nie przerwał generalnie, wiesz, generalnie. Zresztą to jest też druga kwestia takiej niedojrzałości naszych dziennikarzy, bo oni zamiast polować, żebyś ty udzielił wywiadu, odpowiedział, jak cię To jest to, co dzisiaj z nią rozmawiałem. Jak cię dotykał, ktoś kurwa łapał, idź kurwa, spytaj się Dziwisza po prostu, kobieto, nie? To jest ważniejsze. Ja jestem jeden Marek Milewczyk, nie? Ja jestem jeden Artur Nowak. Ona o tych wielu rzeczach pierwszy raz dopiero słyszała w życiu, nie? Ona to dla niej był szok, nie? Nie, ale wiesz co, ale trzeba powiedzieć, no nie wiem, ja byłem molestowany. Przepraszam, ty byłeś molestowany. Nie jesteśmy dziennikarzami ciekawskimi. Tak po ludzku chcemy się dowiedzieć po prostu. Czy należy nam się po prostu jakaś prawda, czy o tym trzeba nie mówić po prostu. Nie przeszliśmy tutaj agresywni, w złych zamiarach. Wiesz, o co mi chodzi? Tak? Nie, generalnie. Ja... Bez takich emocji. Nie, ja po prostu nie chcę tam zrzucać na niego jakieś tam odium, że to, wiesz, on jest jakoś personalnie za moją krzywdę winny, tylko to wiesz... I tyle. To jest numer 19, czyli 18 jest naprzeciwko. Jest. Nardotto, to jest ten jego sekretarz chyba, co? Może otwarte jest? Ja proponuję spróbować jeszcze raz. Co jakiś czas, wiesz? Może poszli na jakąś mszę, czy gdzieś generalnie. Taka jest też wola i pragnienie Stolicy Apostolskiej, żeby na tyle, na ile tylko to jest podejmowane przez ofiary, żeby właśnie one były wysłuchiwane, żeby rozmawiać z nimi jak najczęściej i jak najchętniej. A, zobaczymy teraz, może będzie już, co? Coś tam jest u góry. Halo? Halo? Szczęść Boże. Mam takie pytanie, czy mógłbym się zobaczyć z księdzem Dziwiszem? Nie ma księdza kardynała. Nie ma księdza kardynała. A dzisiaj jeszcze będzie, czy nie? Nie będzie. No nic, dziękuję pani bardzo. Co zrobić? Co zrobisz? Nic nie zrobisz.